Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy młodszy kosmiczny brat Dwellings of Eldervale jest jedynie napompowaną plastikiem kosmiczną wydmuszką, czy przeciwnie, kawałem dobrego 4X i czy w ogóle jest 4X-em, no to dzisiaj postaram się to ocenić. Oczywiście jak zawsze w 100% subiektywny sposób. Ja jestem Zaku i zapraszam na recenzję Andromeda's Edge. Na skraju odległej galaktyki Andromedy przeróżne frakcje desperacko szukają miejsca, aby odbudować swoje cywilizacje. Ich kosmiczna flota będzie przemierzać coraz to dalsze układy kosmosu, aby odkrywać księżyce, toczyć bitwy oraz zakładać monumentalne budowle z pomocą uratowanych liderów. Frakcyjne stocznie pracujące na pełnych obrotach i rozrastające się o nowe moduły zapewnią postęp technologiczny, który może się okazać kluczowy w zdobyciu potęgi i sławy. Jednak w kosmosie nigdy nie jesteśmy sami i szybko okaże się, że to nie rywalizujące ze sobą frakcje będą największym zagrożeniem na skraju galaktyki Andromedy. W tym filmie postaram się przedstawić Wam moją opinię o grze Andromeda's Edge w poszczególnych rozdziałach. W każdym rozdziale omówię pokrótce część zasad, tak abyście wiedzieli, o czym w ogóle mówię, i skupię się na mocniejszych i słabszych stronach tej gry. Na końcu oczywiście podsumujemy to wszystko, ale na początku taki mały skrót, żebyście mieli ogólny rzut, czym w ogóle jest Andromeda. Będzie to kosmiczna gra typu 4X albo z elementami 4X, to też spróbujemy rozbić na czynniki pierwsze, ale taka, w której tworzymy i wysyłamy swoje statki na planszę. Gracz po graczu, statek po statku. Tam aktywujemy akcje z kafli, na których wylądowaliśmy. Akcje mogą być związane z produkowaniem surowców, rozwijaniem swojego drzewka technologicznego, rozbudową floty, naprawą, ale także z budowaniem budynków. Plansza szybko zrobi się ciasna, a wraz z tym będziemy toczyć kosmiczne bitwy o cenne skrawki kosmosu pomiędzy sobą, ale także z kosmicznymi piratami, najeźdźcami pojawiającymi się w Andromedzie od czasu do czasu. Gdy już wszystkie nasze statki będą znajdowały się poza stocznią, będziemy je zwoływać z powrotem do bazy, odpalając zbudowane wcześniej moduły, czyli właśnie to drzewko technologiczne, zyskując zasoby i dodatkowe akcje. No i w ten właśnie sposób rozgrywamy cały ten kosmiczny teatr do momentu odpalenia, zakończenia gry. Potem zliczamy punkty zwycięstwa i albo mamy ich najwięcej i cieszymy się zwycięstwem, albo mamy ich nie najwięcej i płaczemy nad przegraną. No i to tak oczywiście bardzo w dużym skrócie, ale wspomniałem na początku, że będą tutaj elementy 4X, czyli Expand, Explore, Exploit oraz Exterminate. I czy Andromeda jest pełną gębą 4X czy nie, to opierając się właśnie o te poszczególne Xy, bardzo wygodnie będzie mi omawiać kolejne aspekty tej gry. Zacznijmy więc od pierwszego, czyli od Explore, od eksploracji. Plansza galaktyki zbudowana jest z początkowych kafli, czyli układów planet z księżycami oraz kafli z bazami. Eksploracja jednak opiera się na fakcie, że w trakcie rozgrywki będziemy rozpatrywać wydarzenia, a wraz z nimi galaktyka będzie otwierać przed nami nowe układy, będzie rozwijać się o kolejne planety, czasami okrutnie cenne dla naszej frakcji i naszego planu na podbój kosmosu. Kafle planet zapewniają po pierwsze księżyce, czyli żetony, które możemy wykorzystać jako jednorazowe bonusy albo zainstalować je gdzieś w naszym silniczku, aby wyciągać przedstawione na nich dobra kilkukrotnie podczas całej gry. Najważniejszą rolą planet jest jednak miejsce. Miejsce na nasze transportowce, które za pomocą innej akcji, surowców oraz zebranych wcześniej liderów mogą zamienić się w budynki. A te budynki, uwierzcie mi, że są naprawdę bardzo ważne w grze i do nich za chwilę też przejdę. Drugim typem kafli są układy z bazami. Te zapewniają podstawowe akcje od zbierania surowców po możliwość budowy budynków, statków czy naprawy. Dwa kafle pozwalają kupować wybrane moduły z rynku, co wzmacnia nasz silnik technologiczny i pcha nas na 4 z 5 torów na górze planszy, które to z kolei zapewniają całą masę punktów i dodatkowych ulepszeń czy bonusów. To jednak w których miejscach na planszy będziemy chcieli się budować, to jakie księżyce chcielibyśmy pozyskiwać, uwierzcie mi, że naprawdę będzie miało ogromne znaczenie w trakcie całej rozgrywki. Czasami toczyliśmy krwawe walki o dosłownie jedną planetę, gdy ta została odkryta w wydarzeniu, ponieważ każdy chciał postawić tam swój budynek. Eksploracja więc w Andromedzie co prawda nie jest jakaś niesamowita na nie wiadomo jakim poziomie, nie jest super rozbudowana, czasami w ogóle będziemy ją olewać, ponieważ ważne dla nas układy będą w grze od początku, ale jest i działa.
I chociaż tutaj osobiście brakowało mi wpływu na to, w jaki sposób się rozwija, wiecie, gdyby podczas wydarzenia gracz, który je uruchomił, miał do wyboru jakieś dwa różne układy, no to wtedy miałby wpływ na ten rozrost galaktyki i to by mogło zmienić bardzo dużo w strategii. No i w ogóle gracze dużo chętniej chcieliby wywoływać wtedy te wydarzenia, żeby właśnie na ten rozwój galaktyki mieć jakikolwiek wpływ. I wydaje mi się, że akurat odnośnie tego X-a to chyba więcej nic do powiedzenia nie mam, więc przejdźmy do kolejnego, chyba najdłuższego tutaj, czyli Expand, do ogólnie takiego pojętego rozwoju. Rozwój w Andromedzie jest naprawdę bardzo kluczowy, bez niego będziemy goli w surowce, w sumie nigdzie daleko nie zajdziemy, no i nie natrzepiemy z pewnością za dużo punktów. Rozwój tutaj będzie widoczny głównie na dwóch, a nawet powiedziałbym to na trzech płaszczyznach. Pierwszy aspekt Expanda to rozbudowa naszego silniczka w nowe moduły. Każdy moduł zapewnia a to surowce potrzebne do budowy, walki i dalszego rozwoju, a to dodatkowe akcje, być może nawet zapewni punkty zwycięstwa na koniec gry za spełnienie jakichś warunków. Zawsze gdy wracamy swoimi statkami z planszy, czyli wtedy kiedy już ich więcej nie mamy, nie chcemy bądź po prostu chcemy odpalić moduły, zbieramy statki jeden po drugim i powracamy nimi i aktywujemy nimi konkretne moduły. Różne rzędy działają podobnie, ale nie identyczne. Dla przykładu zielony rząd wymaga jednej aktywacji jednego statku i odpala się cały. Inne moduły zapewniają dużo miejsc na księżyce i dodatkowe bonusy z tym związane, a jeszcze inne na wspomniane wcześniej moduły z punktami zwycięstwa na koniec gry. Zawsze możemy dopłacać energią, aby aktywować inne pozostałe moduły w aktywowanym już wcześniej jakimś statkiem rzędzie. Bardzo często są to ważne wybory, jeśli chodzi o kolejność przywoływania statków. Dla przykładu, statki, które leżą na złomowisku, bo przegraliśmy nimi w bitwie, nie będą aktywowały modułów przy powrocie. Ale jeśli pierwszym wracającym statkiem uruchomimy moduł naprawczy, to powracający złom już będzie w stanie odpalać kolejne moduły. Czasami będziemy chcieli zostawić na koniec transportowiec na planszy, by wcześniej powracający statek wybudował na nim jakiś budynek. I muszę przyznać, że właśnie w tym silniczku i w tych powrotach, w tych aktywacjach Andromeda naprawdę świeci i błyszczy. Tutaj bowiem działa zasada jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Koślawe silniczki ubogie w moduły zapewnią nam niespokojny i przerywany sen. Czasami z całego powrotu zgarniemy ledwo co kilka jednostek energii, a część floty w ogóle nie będzie mogła niczego odpalić. Dobrze naoliwiony silnik modułów jednak sprawi, że powrót do bazy będzie jak powrót z ciężkiej pracy do domu, gdzie czeka nas obiad i ciepłe kapcie. Moduły zasypią nas energią, kredytami, zapewnią rozwój floty, nowe budynki na mapie, no po prostu całą masę dobra. Oczywiście, bardzo kluczowy jest tutaj moment powrotu. Czasami nie będziemy chcieli opuścić cennie strzeżonych układów, żeby pod naszą nieobecność ktoś się tam nie władował, nie zadomowił, ale czasami nie mamy wyjścia. Prędzej czy później zawrócić do bazy trzeba, ale bardzo dobrze jest wiedzieć kiedy. To są kolejne naprawdę bardzo ważne decyzje, a wiadomo, jak w każdej grze, im więcej decyzji, im większa decyzyjność, tym oczywiście lepiej. Ale czy rozwój naszego silniczka technologicznego jest jedyną rzeczą związaną z kupowaniem modułów? No i tutaj muszę powiedzieć, że nie, a nawet ta druga sprawa jest ważniejsza, ponieważ rozbija się o jak najbardziej kluczowe punkty zwycięstwa. Każdy zakupiony moduł bowiem pcha nas na jednym z 4 technologicznych torów. Zapewniają one, jak wspomniałem wcześniej, bardzo mocne jednorazowe bonusy, ale także ulepszenia naszych jednostek floty, zwiększenie liczby dostępnych kart akcji na ręce, czy dodatkowe punkty za zgromadzone surowce na koniec gry. Najważniejsze jednak są właśnie punkty. Każdy tor to potencjalnie cała masa punktów, nie tylko na koniec gry, ale także podczas odpalania wydarzeń. Także jeśli sobie to odpowiednio przeliczymy, może okazać się, że co z tego, że zbudowaliśmy ogromną, niesamowitą flotę, która budzi respekt i przerażenie w całym kosmosie, że mamy całą masę budynków, jeśli na koniec ktoś przeskoczy nas w punktacji, ponieważ skupił się na rozwoju właśnie na tych torach technologicznych. I nie mówię tutaj, że jest to strategia i jedyna strategia na całą grę, absolutnie nie, ale jest to na pewno bardzo ważny aspekt, którego nie wolno olać, co osobiście bardzo mi się spodobało, ponieważ czasami jeśli dobrze sobie to wszystko przeliczymy, a nie mamy ogromnej potęgi w kosmosie, no to koniec końców może się okazać, że to my wyjdziemy na prowadzenie. I w wielu naszych rozgrywkach dosłownie jedna pozycja na torze, która zapewniła na przykład 2 punkty zwycięstwa za każdy surowiec, a nie jeden, dawała komuś zwycięstwo.
I tutaj muszę przyznać, że ten rozwój na tych torach i czasami nawet też ten wyścig, kto pierwszy dojdzie do jakiegoś stosika i wybierze sobie z tego jakiś naprawdę super bonus i przede wszystkim te wybory, na jakich torach i gdzie chce się pchać, to akurat to się nam bardzo spodobało. No ale skoro mowa o wyścigu to budowa budynków, w sumie to też jest jakaś taka składowa tego wspomnianego Expand, ale naprawdę nie mniej ważna jak rozwój technologiczny. Z jednej strony chcemy zbudować się na planszy jak najszybciej. Zbudowany budynek bowiem zapewni nam od razu punkty za okolicznych liderów na planszy, także pierwsze zbudowane budynki w grze zapewnią naprawdę dużo punktów, ponieważ tych liderów na początku gry jest dużo i zablokują możliwość budowy innym graczom na takim polu. Dodatkowo też niesamowicie się przydają podczas walki, ponieważ dodają kość w sąsiadujących bitwach naszym statkom, także strategiczne rozmieszczenie 2-3 budynków może zapewnić nam przewagę w większości kosmicznych potyczek w trakcie całej gry. Z drugiej jednak strony czasami nie mamy pojęcia, w którą stronę potoczy nam się nasza strategia i rozgrywka. Czasami nie wiemy, na jakich torach będziemy piąć się w górę. Często ta kwestia dopiero rodzi się podczas rozgrywki, zmienia się, będziemy lepić i kombinować na bieżąco. No i właśnie, co tutaj jest kluczowe? Każdy budynek zapewnia punkty zwycięstwa, ale w zależności jak daleko doszliśmy na odpowiednim torze technologicznym. Musimy więc zdecydować, budować się szybko, a później nadganiać dopiero w konkretnych technologiach, czy przeciwnie, dobierać jak najlepsze moduły, rozwijać się w technologię, a później celować w jeszcze puste układy, gdzie możemy wcisnąć jakiś budynek, o ile takie będą, ponieważ deweloperka w Andromedzie to jest naprawdę bardzo, bardzo ciasny wyścig. Tak więc to będą kolejne wybory, kolejne bardzo ważne dylematy i okrutna i brutalna rywalizacja. Czasami było słychać na całej sali, że ktoś wleciał swoim plugawym transportowcem na moją planetę i wybudował się akurat tam, gdzie ja chciałem, ponieważ byłem rozwinięty na maksa w konkretnym torze, a to było ostatnie miejsce na planszy. I jeśli myślicie, że negatywna interakcja jest w kosmicznych walkach, no to nie, ona właśnie dzieje się na tym poziomie i jeszcze raz wspomnę, brutalnie ciasnej budowy, a możliwość decyzji i kombinowania w związku z tym wznosi się jeszcze na wyższy poziom z użyciem kart akcji, o których za chwilę też wspomnę. A jak wiecie, ponieważ wspominałem to już naprawdę wiele razy, taka właśnie brutalność akcji, taka hamowa i negatywna interakcja w ogóle bardzo, bardzo nam się podoba w grach planszowych. Także no chyba nie muszę mówić, że akurat ten aspekt akurat także nam przypadł do gustu. No ale dobrze, wydaje mi się, że wyciśniemy coś jeszcze z tego X-a, czyli z Expand. Jeśli chodzi o rozwój, to mamy także rozwój floty, rozwój naszych statków. Wszyscy, którzy grali w kosmiczne gry ze stateczkami, wiedzą, że wielka flota równa się wielka siła, oczywiście. I po pierwsze, tutaj będzie to aspekt czysto militarny. Będziemy tworzyć nowe statki i ulepszać je, aby odstraszać przeciwników i wygrywać bitwy. Oczywiste. Po drugie, pamiętajmy, że w Andromedzie każdy statek to robotnik, to jest dodatkowa akcja. Jeśli szybko wybudujemy 2 budynki, a nie rozwiniemy floty, może okazać się, że przeciwnicy robią po 6 akcji zanim wrócą do bazy, a my robimy 1 albo 2. Czasami wręcz całą akcję powrotu będziemy przepalać na naprawę resztek floty, aby zyskać im jakieś ochłapy energii i to wszystko, i nic więcej. Tutaj więc będą kolejne decyzje, czy wydawać cenne akcje i surowce na moduły, na budynki, no właśnie, czy na flotę i na zwiększanie wachlarza naszych możliwości i w akcjach, i w bitwach. Więcej kluczowych decyzji i dylematów to, jak zawsze, na plus. No i dobrze, zostawmy już tego X-a i przejdźmy do kolejnego X-a, czyli Exploit. Normalnie exploit jest związany z wyciąganiem surowców z planet, surowców naturalnych, z produkowaniem jakichś surowców na przejętych terenach, ale muszę powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o tego X-a, no to wydaje mi się, że jego tutaj po prostu nie ma. Jeśli okupujemy jakiś teren na planszy, jasne, możemy tam zbudować budynek, możemy stamtąd wziąć księżyc, który później zainstalowany w naszych układach czy gdzieś na planszetce może nam przynosić od czasu do czasu jakieś bonusy, ale nie jest to związane z faktem, że znajdujemy się na konkretnym układzie na planszy. Dlatego nie ma tutaj takiego typowego exploita, nie ma tutaj wydobycia, nie ma tutaj produkowania surowców z planszy, dlatego więc moim oczywiście skromnym zdaniem Andromeda nie jest pełnym 4X-em. Będzie tutaj 3X, tego exploita tutaj, no wydaje mi się, że raczej nie doświadczymy. No ale dobrze, skoro już była mowa o tych księżycach, to jeszcze 2 słowa o księżycach. Jeśli chodzi o te żetoniki w Andromedzie, to po prostu są to żetony z bonusami. Gdy wjeżdżamy do układów, zbieramy księżyc.
Te zwykle zapewniają garść surowców czy na przykład karty i jak już mówiłem wcześniej, jednorazowo, albo możemy je zainstalować pośród naszych modułów i aktywować przy powrocie, albo zainstalować na przykład jako nagrodę pocieszenia po przegranej walce, zamiast standardowo karty taktyki. Prawdziwy jednak wyścig akurat w tym aspekcie to są księżyce nebuli z samego skraju galaktyki. Aby dostać się do nich, wymagany będzie konkretny rodzaj lub konkretne rozwinięcie statku. No i te księżyce, co prawda, nie zmienią nam gry, nie pozwolą nam wygrać, ale powiedzmy takie 2 punkty zwycięstwa za każdym razem, jak będziemy przegrywać bitwę, no mogą sprawić, że jakoś tak specjalnie będziemy chcieli masą statków przegrywać bitwy z kosmicznymi piratami i punktować właśnie na przegranych bitwach. Dodatkowo odwiedziny odległego skrawka galaktyki pozwolą nam podejrzeć i wpłynąć na ustawienie kart wydarzeń, abyśmy zapunktowali z lepszego dla nas toru rozwoju podczas wydarzenia i zdobyli więcej punktów. I tak jeszcze poza już w ogóle tymi księżycami, ale wracając na chwilę do tego exploita. Wiecie, gdyby w grze znajdowała się jakakolwiek akcja, dzięki której przy jej odpaleniu moglibyśmy właśnie wyciągać surowce z konkretnych planet, czy na przykład byłby tutaj jakiś typ budynku, który także mógłby produkować co turę, czy powiedzmy to co wydarzenie, surowce z planety, na której stoi, no to tak, no to wtedy można byłoby powiedzieć, że tutaj mamy tego exploita, no a tak jak to jest zrobione tylko z tymi księżycami, no to jeszcze raz wspomnę, że nie, tego exploita nie ma, tych akcji wydobycia surowców tutaj nie ma i w sumie trochę szkoda. No i dobrze, i teraz pora na ostatniego X-a, bardzo fajnego, czyli Exterminate. I oczywiście będą to niesławne już walki. No może niesławne, jeśli chodzi o poprzednika, czyli o Dwellings of Eldervale, które właśnie były sławne z tego powodu, że były okrutnie losowe i niektórym zabierały przyjemność z gry. Pozdrawiam Gambicie, ale czy w Andromedzie zostało to naprawione? No trochę zostało. Każdy nasz statek będzie posiadać 2 różne wartości w walce. Po pierwsze, ile kości na rzut taki statek zapewnia, oraz drugie, czyli to jest nowość, targeting value. Nowa cecha wskazuje minimalną wartość na kości, jaką musimy wyrzucić. Każdy statek zapewnia 1 punkt, ale niektóre statki czy akcje z zagranych kart także powiększają nasz targeting. Dla przykładu, mając 3 statki, w tym 1 ze zwiększonym targetingiem, każda wyrzucona 1, 2 i 3 musi zostać przerzucona. Czyli w takim uproszczeniu nie możemy wyrzucić na kościach mniej niż nasza wartość targetingu. I z jednej strony to naprawdę bardzo zmienia rozgrywkę, bowiem im większa i potężniejsza flota i potężniejszy targeting value, tym większe szanse na wyrzucenie większych wyników. Nadal jednak okrutny los może sprawić, że byle transportowiec rozgromi uzbrojone po zęby floty przeciwników. A dlaczego? Ponieważ nie zliczamy tutaj obrażeń, nie sumujemy ich wartości. Najwyższy rzut na kości wygrywa. W przypadku remisu sprawdzamy kolejne kości. Tak więc, jeśli w hardkorowych przypadkach przeciwnicy wyrzucą 10 piątek, a my wyrzucimy 1 szóstkę, no to właśnie my, ślepym trafem, ślepym losem będziemy wygrywać taką potyczkę, pchając się na ostatnim, bardzo ważnym, czerwonym torze. No i jeszcze raz, oczywiście, możemy na to wszystko wpływać, jest ten targeting, są specjalne karty, ale los to los. Jeśli mamy dużo szczęścia, no to czasami bywa tak, a bywało tak, powiedzmy w 10% przypadków w naszych rozgrywkach, że naprawdę los się do nas uśmiechnął i co z tego, że byliśmy sami w całej ogromnej bitwie, skoro nasi przeciwnicy przyszli na strzelaninę z nożami. I żeby nie było, zdaję sobie sprawę doskonale z tego, że w tym właśnie miejscu rozgrywka już będzie dla niektórych osób przekreślona, że gra będzie zepsuta dla nich swoją losowością. Walka tutaj nie jest policzalna, to nie jest Voidfall. Ale akurat nam takie rozwiązania się podobają. Jest w tym zawsze, za każdym razem jakaś doza niepewności, jest w tym jakiś procent porażki, a wraz z tym oczywiście idą emocje. I tak samo jak krzyczałem przez zajętą mi planetę, to tak samo, a nawet jeszcze głośniej nad stołem leciały epitety, kiedy jakiś lichy stateczek rozgromił moją największą flotę i to jest naprawdę super. To były rzeczy, które wspominaliśmy później wiele razy po rozgrywce. To były takie prywatne, wewnętrzne memy w postaci tych 5 szóstek i wszyscy od razu wiedzieli o jaki moment i dokładnie o którą rozgrywkę chodziło. No a wiemy, że w grach najlepsze są momenty, które pamiętamy jeszcze długo po rozgrywce i jak w późniejszych rozmowach wracamy do nich i dyskutujemy na temat epickich akcji, które odwalały się w kosmosie. Tak, zdecydowanie muszę powiedzieć, że uwielbiamy walki w Andromedzie.
Na sam koniec, kochani, kilka rzeczy, które nie pasowały mi do omawianych wcześniej X-ów. I po pierwsze, jest to asymetria, czyli to, co zawsze propsujemy, to, co zawsze uwielbiamy. Asymetrie tutaj w Andromedzie nie są duże. Każda frakcja działa troszeczkę inaczej, każda ma swoje inne bonusy i umiejętności. Każda nie kierunkowuje nas w jedną stronę rozgrywki, ale lekko nagradza, czy to za walkę, czy to za przegrywanie, za wjeżdżanie do zajętych układów, czy za różne spełnione warunki na koniec gry. Być może usprawni ekonomię z konkretnym rodzajem surowca, poruszanie się po planszy. Tych frakcji jest naprawdę sporo i do tej pory nie zauważyliśmy, żeby jakieś konkretne frakcje było zauważająco, zatrważająco lepsze od innych. Tak samo nasze ulepszenia statków. Każdy gracz otrzymuje inny ich zestaw. Niektóre usprawnienia będą bardziej nastawione na walkę, inne na eksplorację kosmosu. To też są takie lekkie asymetrie, które no wiadomo, tak? Jak są jakieś asymetrie, to zawsze to jest na plus. No i crème de la crème, czyli karty akcji. Te wprowadzają kombinowanie na zupełnie nowy poziom i składają się one na kilka rodzajów. Karty, których użyjemy w walce, karty, które mogą być zagrane przed walką w fazie dyplomacji, a nawet takie, które po prostu zapewniają różne dodatkowe akcje, surowce czy efekty. I uwierzcie mi, że one potrafią tutaj namieszać, szczególnie jeśli wprowadzimy do tego gry nad stołem. W naszych rozgrywkach naprawdę bardzo często było tak, że napuszczaliśmy na siebie jakichś graczy. Później, żeby się okazało, że tak naprawdę możemy dołączyć do tej walki, rzucić odpowiednią kartę dyplomacji, zakończyć rozlew krwi, ale w związku z tym zebrać naprawdę albo cenne surowce, albo punkty, albo kluczową pozycję na mapie. Zdarzało mi się nawet takie, powiedzmy to, wykręcanie silniczka akcji, czyli wskoczenie do jakiejś bitwy, aby później za pomocą konkretnej karty dyplomacji uciec z niej na inne pole na planszy, żeby odblokować sobie miejsce na transporter potrzebny do budowy. Zależności pomiędzy kartami akcji w odpowiednich rękach to niezwykle potężne narzędzie i satysfakcja z użytych kombinacji była dla mnie bardzo duża, szczególnie jeśli do takiej akcji była wprowadzona wspomniana wcześniej gra nad stołem, oszukanie współgraczy czy dogadanie się z kimś i stworzenie chwilowego sojuszu. No i oczywiście, prawie że na samym końcu piraci, najeźdźcy, czyli oryginalnie Riders. Ja naprawdę lubię, jeśli w grach musimy rywalizować nie tylko pomiędzy sobą, ale także z jakimś innym zagrożeniem. I czy to będzie Voidborn w Voidfallu, czy to będą Wikingowie w Bredfaldzie, czy barbarzyńcy w Clashu. Tutaj jest ich cała masa, są przeróżni, od lodowych piratów zamrażających poruszanie się po układach, po wielkie kosmiczne ule wypluwające statki pszczoły. Z każdym innym typem wroga rozgrywka zmienia się, nasze podejście do gry także musi się zmienić. Czasami piracka gwiazda śmierci zablokuje część układów i każdy będzie bał się zapuszczać w jej tereny. Czasami bardzo chamską kartą zaprosimy wspólnego wroga na herbatkę do innego gracza, ale w celach raczej nieprzyjemnych. No i gdyby nie było tutaj tych wielkich złotych najeźdźców, to po pierwsze rozgrywka byłaby mniej emocjonująca i zdradliwa, bowiem nigdy nie wiemy, jakie paskudztwo nam wyskoczy w wydarzeniu, a po drugie nie wyglądałaby jak wygląda. I wraz z tym przejdziemy do ostatniego działu, czyli do wykonania. Andromeda, jak sami tutaj dzisiaj widzicie, na stole prezentuje się naprawdę wspaniale, przynajmniej w tej wersji, którą mam. I to już nie będą paskudne, brzydkie, oblane jakimś brudnym łoszem, nie wiadomo po co ryczące figurki. Tym razem to są piękne, złoto-transparentne statki najeźdźców. To jest kolorowa, wielka plansza tworząca niesamowity galaktyczny klimat. Ilustracje każdej z frakcji działają na wyobraźnię, niezależnie czy gramy kosmicznymi smokami, czy gwiezdnymi piratami. Koncept budynków i wtykania w nich zużytych na budowę liderów. Nawet to, w którą stronę ich tam umieszczamy. W mieście na przykład liderzy tworzą mini budyneczki, a w obserwatorium mały teleskop. Jest to dedykowana wypraska, są to tacki na karty modułów. No to wszystko jest zaprojektowane prawie idealnie. A dlaczego jednak prawie? No standardowy problem i bolączka naprawdę wielu gier i insertów, czyli koszulkowanie. Zakoszulkowane karty modułów nie zmieszczą się do tacek, a insert zrobi się naprawdę ciasny, żeby wszystko sensownie poupychać w koszulkach. Stoimy więc przed dylematem: koszulkować i bawić się za każdym razem w Tetrisa, czy nie koszulkować i być może poczekać w przyszłości na jakiś insert, który zgrabniej pomieści tego deluxa?
No oczywiście, nie wiadomo, nie wiem czy jest gdzieś u kogoś w planach taki insert, pytanie do Redrewno, ale no pewnie jest to jakaś tam pieśń przyszłości. Kolejną sprawą, na którą tutaj absolutnie trzeba ponarzekać i nie mogę przejść obok niej obojętnie, no to fakt, że gra została skrojona i została stworzona pod właśnie tego Deluxa, którego tutaj widzicie. Ja sam wsparłem Andromeda's Edge na kampanii, posiadam wszystkie dobra z tym związane. Playmatowe tacki, pojemniki na komponenty gracza, figurki budynków i inne wodotryski. I o ile umieszczanie swoich komponentów na wieczkach tacek jest dla mnie bez sensu, obdziera to rozgrywkę z klimatu i wolałbym po prostu podwójne planszetki, ale takie wiecie, klimatyczne, no to tutaj ich nie ma i dlatego w sumie to też jest kolejny minus, ale tak ogólnie uważam, że granie w Andromedę bez budynków no obdziera trochę tę grę ze skóry. Budynki bowiem zostały stworzone pod umieszczanie tam liderów, a kartonowe standisy nie mają już tego bajeru. No i najzwyczajniej w świecie wyglądają gorzej, tak samo jak kartonowi najeźdźcy. Tak więc jeśli ktoś będzie chciał poczuć pełne doświadczenie z Andromedy, raczej będzie zmuszony do szukania sobie, kombinowania, do kupna po prostu Deluxa albo jakichś takich pakietów usprawniających, ponieważ widziałem, że takie też można dostać. No i na tym, proszę Państwa, w sumie moglibyśmy zakończyć te recenzje, dlatego też podsumowując. Andromeda w tym momencie jest dla nas jedną z lepszych kosmicznych dużych gier. I nie tylko dlatego, że jest tak naprawdę kosmicznym Eurasem pod płaszczykiem 3X, a my ostatnio polubiliśmy się z Euraskami, no to jednak też przebija takiego Twilighta, ale tylko pod względem czasu rozgrywki. Zabawa do 4 czy 5 osób to już nie będzie ponad 10 godzin i nie mówię tutaj, że to jest dobrze czy źle. Po prostu dzięki temu będzie szybciej, będzie przede wszystkim częściej trafiała na nasz stół. Lubimy w niej te okryte złą sławą walki. Lubimy tutaj rozwój silniczka, kombosy akcji oraz dogadywanie się nad stołem, chwilowe sojusze i to chyba co najbardziej lubimy, to wbijanie sobie kosy w plecy. Gra oczywiście ma swoje bolączki, nie jest dla wszystkich, szczególnie nie dla tych, którzy gardzą losowością albo tym, że podstawka może być obdarta z części dobra, ale zdecydowanie jeśli na pewne rzeczy albo przymkniemy oko, albo je zaakceptujemy, albo mamy Deluxa, no to podróż na skraj galaktyki Andromedy będzie niezwykłym doświadczeniem, które zapamiętam jeszcze długo po rozgrywce. I to było wszystko z mojej strony. Ja serdecznie dziękuję, że wysłuchaliście tej trochę przydługiej kosmicznej recenzji. Oczywiście podzielcie się swoimi wrażeniami z Andromedy. Dajcie znać, co Wy uważacie po kilku rozgrywkach, jeśli już graliście. Tymczasem ja się z Wami żegnam, zapraszam do moich innych recenzji, w tym także do recenzji Arksa. Jeśli jej nie oglądaliście, nie znacie, a ta się Wam spodobała, być może tam znajdziecie kolejną grę dla siebie. Także co, widzimy się w kolejnym materiale. Na razie, hej!